początku zimy większość rzecznych ryb schodzi na zimowiska. Są to zazwyczaj starorzecza i porty połączone z rzeką, gdzie ryby mają spokojną, stojącą wodę i nie muszą walczyć z nurtem, tracąc cenną w tym czasie energię. Podobnie jest z leszczami. Większość z nich szuka właśnie takich miejsc, choć są od tej reguły wyjątki. Bywają bardzo długie odcinki rzek, gdzie nie ma jakichkolwiek portów czy starorzeczy, ale również część leszczy, zwłaszcza dużych, woli pozostać w rzece i tam szuka sobie dogodnych warunków. Typowym miejscem, w którym możemy spotkać leszcza na przełomie stycznia i lutego w rzece są klatki pomiędzy główkami, zwłaszcza tymi bardzo długimi. Nurt w tych miejscach krąży dookoła, tworząc na środku plac płaskiego dna o prawie stojącej wodzie. Woda w takich miejscach jest na pewno dużo lepiej natleniona niż w portach, a do tego nurt cały czas nanosi pożywienie, osadzając je na krawędzi nurtu i spokojnej wody. O takiej stołówce ryby zimujące w portach mogą jedynie pomarzyć. Leszcze, choć oczywiście żerują, to nie jest to intensywność letnia czy jesienna. Znacznie szybciej zaspokajają głód i to dużo mniejszą ilością pokarmu. Nie są też zbyt ruchliwe i absolutnie nie mają ochoty gonić za przynętą. Jest to istotna informacja dla wędkarzy, którzy muszą unieruchomić przynętę. Tylko całkowicie nieruchoma przynęta skusi dużego leszcza do brania. Łowiąc z fiderem jest to stosunkowo łatwe do osiągnięcia. Odpowiednio duży koszyk załatwia od razu sprawę. Dużo trudniej jednak łowi się w takich miejscach z pławikiem. W zależności od wielkości rzeki i długości główek czasami wystarczy nam bat lub tyczka, a czasami trzeba sięgnąć po bolonkę. Doskonałym wyborem jest spławik Creluso Surf, który możemy ustawić nieruchomo w jednym miejscu na dużej odległości od brzegu. Bez względu jednak, jaką wędką będziemy łowić, musimy unieruchomić przynętę. Aby to uczynić, potrzebny jest dość ciężki spławik. Gramatura zależy oczywiście od głębokości, ruchu wody, jak i odległości, o której łowimy, ale generalnie rzecz biorąc powinno być to minimum 5 gram, a 10 gram nie jest również błędem. Kluczem jest jednak obciążenie i długość przyponu. Główny ołów powinien znajdować się jak najbliżej dna, jednak nie powinien na nim spoczywać. Powinien być założony półprzelotowo, czyli zablokowany tylko od dołu kilkoma śrucinami. Ma to znaczenie przy holu dużej ryby. Zablokowany na stałe ołów podczas holu wyrywa haczyk z pyska ryby. Poniżej ołowiu głównego powinno znaleźć się 50 cm żyłki zakończonej krętlikiem. Krętlik dociążony jest kilkoma śrucinami, które przyciskają zestaw do dna. Dzięki nim zestaw nie jest podatny na ruch wody ponad dnem. Do krętlika przyłączony jest oczywiście przypon. Też stosunkowo długi, najlepiej 40 cm. Przypon na dnie to stabilna przynęta, a o to właśnie nam chodzi. Zrobiony w ten sposób zestaw, choć gwarantuje idealnie stabilną przynętę, to jednak ma minusy. Tak długi przypon oraz jeszcze dłuższy odcinek od krętlika do obciążenia głównego powodują, że niezbyt ruchliwe leszcze bardzo słabo sygnalizują brania. Są one prawie niewidoczne. Spławik zazwyczaj lekko drży i podskakuje na powierzchni wody i to jest już sygnałem do zacięcia. Zmiany poziomu wody w rzece, które zimą są dość częste, powodują, że woda wypłukuje z brzegów dżdżownica i niesie z nurtem rzeki w dół. Właśnie z tego powodu mały 3-4 cm kawałek czerwonego robaka jest doskonałą przynętą na ten czas. Zbroimy go haczykiem o numerze 14, najlepiej czarnym i dość mocnym, zrobionym z grubego materiału. Łowiąc zimą, również w rzece nie zapominamy o ochotce. Jest jej pełno w rzecznym mule, więc żaden przyzwoity leszcz sobie jej nie odmówi. Zimowe łowienie ryb na rzece wymaga sporej cierpliwości. Spowolnione niską temperaturą ryby poruszają się bardzo wolno i często trzeba odsiedzieć kilka godzin, żeby się ich doczekać. Jednak kiedy już przyjdą, potrafi się trafić naprawdę spora ryba.
Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz, klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu przejdziecie do naszego sklepu internetowego Leszcz.eu. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału, za co z góry dziękuję.